Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i dzisiaj będę mówić o pewnym kontrowersyjnym eksperymencie, który zakończył się przypadkowo i ostatecznie zaowocowało to powstaniem niesamowitego filmu dokumentalnego. Historia w nim przedstawiona jest w 100% prawdziwa, jednak rzeczywistość nie była tak piękna, jak udało się to przedstawić twórcom tego dokumentu. Jest to jedna z tych spraw, które trudno uwierzyć, że wydarzyły się naprawdę i uznałam, że ciekawe będzie opowiedzenie Wam o prawdzie, jaka kryje się za filmem Bliscy Nieznajomi z 2018 roku. Dlatego jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej, to zapraszam do oglądania. Wszystko zaczęło się 12 lipca 1961 roku w Long Island w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. Na świat przyszły wtedy trojaczki Robert Shafran, Eddie Gallant oraz David Kellman. Słuchając ich różnych nazwisk, pewnie zastanawiacie się, dlaczego tak bliskie rodzeństwo nie nazywa się tak samo, ale jest to właśnie wynik decyzji, która została podjęta niedługo po ich narodzinach. Biologiczni rodzice chłopców zdecydowali się oddać ich do adopcji. Powody nie są znane. Ogólnie nie udało mi się znaleźć wielu informacji na temat ich wczesnego dzieciństwa. To, co jednak jest pewne, to to, że zostali adoptowani w wieku 6 miesięcy. Wiadomo również, że procesem adopcyjnym zajmowała się firma Louise Wise Services. W latach 60. była to jedna z największych i najpopularniejszych agencji adopcyjnych w Nowym Jorku i od dłuższego czasu prowadziła dość kontrowersyjne praktyki związane z dziećmi, które miała pod opieką. Ale to miało nie wyjść na jaw jeszcze przez kilka kolejnych dekad. Przede wszystkim polegało to na rozdzielaniu rodzeństwa, głównie bliźniaków, i lata później stało się to źródłem wielu skandali i pozwów sądowych. To właśnie stało się także z trojaczkami urodzonymi w lipcu 1961 roku. Trafiły do 3 różnych rodzin i rodzice nie zostali poinformowani o tym, że chłopcy mają rodzeństwo, a tym bardziej bliźniacze. Zarówno dzieci, jak i nowi rodzice byli nieświadomymi niczego uczestnikami naukowego eksperymentu, ale wybór tych rodzin nie był wynikiem przypadku. Inicjatorem badania był dr Peter Neubauer. Były one prowadzone w ramach działań Uniwersytetu Yale, jednego z najbardziej prestiżowych na świecie. Eksperyment prowadził Instytut Child Development Center, założony przez samego doktora Neubauera w 1947 roku. Oczywiście ze względu na swoją kontrowersyjną naturę i brak zgody uczestników, całe przedsięwzięcie było ściśle tajne. Celem eksperymentu było zbadanie rozwoju genetycznego i psychologicznego jednojajowych bliźniąt wychowujących się w różnych warunkach pod względem społecznym i ekonomicznym. W rezultacie miało to dostarczyć odpowiedzi na odwieczne pytanie naukowców, co w życiu człowieka odgrywa ważniejszą rolę – natura czy wychowanie. W normalnych warunkach nie ma możliwości sprawdzenia tego, ponieważ zwykle rodzeństwo, a tym bardziej bliźniaki, wychowują się wspólnie, a nawet jeśli jeden z rodziców wychowuje jedno dziecko, a drugi drugie, to mają ze sobą kontakt i również nie są to przeważnie odmienne warunki społeczno-ekonomiczne. Jeden z trojaczków, David, został umieszczony w rodzinie o najniższym statusie majątkowym, gdzie rodzice wykonywali prace fizyczne, Robert w typowej rodzinie reprezentującej klasę średnią, a Eddie w najzamożniejszym z domów. Prawda wyszła na jaw dopiero w 1980 roku, gdy chłopcy mieli po 19 lat. I to nie dlatego, że eksperyment dobiegł końca, ale zupełnie przypadkiem. Naukowcy na czele z doktorem Neubauerem nie mieli zamiaru nigdy informować obiektów badań o tym, że są ich uczestnikami. Jeden z braci, Robert, podczas swojego pierwszego dnia na uniwersytecie zauważył, że wielu nieznajomych podchodzi do niego, wita się i nazywa go Edim. Początkowo uznał, że musi być po prostu podobny do innego ze studentów, jednak z czasem stało się to aż nieprawdopodobne, że tak wiele osób mogło się pomylić. W końcu inny student, Michael, który w poprzednim roku akademickim był współlokatorem Eddiego Gallanda, podszedł do Roberta i zapytał go, czy był adoptowany. Ten powiedział, że tak, zapytał go, kiedy ma urodziny. Ten powiedział, że urodził się 12 lipca 1961 roku i wtedy stało się jasne, że ma brata bliźniaka. Jeszcze tego samego dnia Eddie i Robert spotkali się i nie mogli uwierzyć w swoje podobieństwo. Trudno było znaleźć choć jedną fizyczną różnicę. Oczywiście ze względu na niesamowite okoliczności tej historii ich zdjęcie trafiło do gazet. Cudowne odnalezienie rozdzielonych bliźniaków było sensacją. Sprawa jednak wkrótce z niesamowitej miała stać się zupełnie niewiarygodna. Artykuł zobaczył jeszcze jeden mężczyzna i nie mógł uwierzyć własnym oczom. Wszystko wskazywało na to, że jest trzecim bratem.
Dla 19-latków to był oczywiście ogromny szok, ale nie mniejszy dla ich rodzin, którym przez wszystkie te lata nie przeszło nawet przez myśl, że adoptowali dziecko, które mogło mieć jeszcze 2 identycznych braci. Z czasem chłopcy zaczęli zauważyć coraz więcej podobieństw między sobą i mimo, że wychowywali się oddzielnie i w zupełnie odmiennych warunkach, to czasami można było odnieść wrażenie, że nigdy nie zostali rozdzieleni. Okazało się, że mają podobne pasje, gust i ulubione jedzenie. Na przykład trzej palili papierosy marki Marlboro i także spotykali się z kobietami podobnymi pod względem zarówno fizycznym, jak i z charakteru, a w wolnej chwili lubili oglądać wrestling. 2 z 3 braci miało także dokładnie taką samą, stosunkowo rzadką wadę wzroku, ambliopię, potocznie zwaną leniwym okiem. To zaburzenie kształtuje się we wczesnym dzieciństwie, do około 6 roku życia i oznacza, że mimo że oboje oczu są prawidłowo zbudowane, to jedno przestaje poprawnie funkcjonować. Mózg po prostu nie odbiera płynących z niego informacji. U jednego z braci, Davida, zostało to wcześniej zauważone i skorygowane. Podobno pozostałych zirytowało to, że byli w życiu nierówno traktowani i nie uzyskali równego poziomu pomocy. Z czasem zaczęli również odczuwać, że byli nie tylko niechętnymi uczestnikami badań, ale wręcz ich ofiarami. Oczywiście wszyscy trzej podkreślali, że eksperyment nie zniszczył im życia, nie sprawił także, że były znacznie gorsze, ponieważ wszyscy trafili do kochających rodzin, które zapewniły im dobre dzieciństwo, a teraz byli już dorosłymi i mieli własne rodziny, jednak bez wątpienia, gdyby byli wychowywani razem, to byłoby lepiej. Najbardziej bolało ich to, że naukowcy potraktowali ich nie jak ludzi, a jak szczury doświadczalne i to tylko dla własnych korzyści. Jeden z braci, Robert Shafran, powiedział, że jego zdaniem naukowcy pod opieką doktora Neubauera zrobili coś gorszego niż na przykład zwykły błąd lekarski, ponieważ zrobili to z premedytacją, bawili się w Boga i powinni za to zostać ukarani. Po cudownym odnalezieniu trójka przez dłuższy czas wydawała się bardzo zgrana i szczęśliwa. W wywiadach byli ubierani w takie same stroje, w tym samym momencie krzyżowali nogi i nawet mówili te same kwestie jednocześnie. Wkrótce wprowadzili się do wspólnego mieszkania w Nowym Jorku i nawet otworzyli razem restaurację o nazwie Trojaczki. Ze względu na rozgłos, jaki miała ich historia, miejsce przyciągało wielu turystów. A w 1985 roku pojawili się nawet na wielkim ekranie. Zagrali gościnnie w filmie Rozpaczliwie szukając Susan u boku Madonny. Podobno sama piosenkarka ich tam zaprosiła. Z zewnątrz ich sprawa wydawała się wręcz bajkowa. Byli ulubieńcami publiczności. Rzeczywistość była jednak trochę inna, zwłaszcza wraz z upływem lat. Najtragiczniejsze z wydarzeń następujących po odnalezieniu miało miejsce w 1995 roku. Do tego czasu wszyscy trzej z braci zmagali się z problemami psychicznymi, przede wszystkim z depresją. I niestety w wyniku tego jeden z nich, Eddie Gallant, odebrał sobie życie. Był to pierwszy raz, kiedy opinia publiczna dostała inną informację na temat historii braci, że może ona mieć także swoją ciemną stronę, a nie tylko być taka cudowna i szczęśliwa, jak było to przedstawiane podczas publicznych wystąpień. I ze względu na tę zmianę w powszechnym postrzeganiu historii zyskała ona ponowny rozgłos i zainteresowanie ze strony dziennikarzy, w tym także laureata Nagrody Pulitzera Lawrence'a Wrighta. Postanowił opublikować artykuł na łamach The New Yorker, w którym skrytykował eksperyment, którego trojaczki były częścią. Organizator badania, dr Neubauer, zmarł w 2008 roku i mimo, że od momentu wyjścia na jaw prawdy na temat eksperymentu minęło wtedy 30 lat, to on przez wszystkie te lata ani razu nie wystąpił publicznie, żeby skomentować swoją pracę i moralność. Co ciekawe, do dziś nie ma dostępu do dokumentacji związanej z tym i innymi eksperymentami przeprowadzanymi pod jego skrzydłami. Te dokumenty znajdują się w bibliotece Uniwersytetu Yale i pozostaną utajnione do 25 października 2065 roku i nikt z upoważnionych osób nie ma do nich dostępu. Warto wspomnieć, że uprawnień nie mają nawet obiekty badań i ich rodziny. Tak odległa data została określona najprawdopodobniej dlatego, żeby osoby bezpośrednio związane z eksperymentem nie miały możliwości przeczytać ich do końca swojego życia. Jedyne co wiadomo to, że pliki dotyczą eksperymentów rozpoczętych w latach 60. i 70. i że ich przedmiotem było 8 par bliźniaków i 1 trojaczki. Oczywiście teraz wiadomo już, kim byli ci trzej bracia, jednak część z pozostałych dzieci, a teraz już dorosłych, nadal nie zdaje sobie sprawy, że mają rodzeństwo, z którym zostali rozdzieleni po urodzeniu.
W 2018 roku swoją premierę miał wspomniany już przeze mnie wcześniej dokument, którego oryginalny tytuł brzmi Three Identical Strangers, czyli trzej identycznie nieznajomi. Polska wersja to Bliscy nieznajomi. Autorem dokumentu jest Tim Wardle, który przez lata nawiązywał bliską relację z braćmi i dokumentował wszystkie najważniejsze chwile w ich życiu po odnalezieniu w 1980 roku. Film został nagrodzony na festiwalu Sundance nagrodą specjalną w kategorii amerykańskich filmów dokumentalnych. Był również nominowany do nagród DGA, BAFTA, a nawet nagrody Akademii Filmowej, czyli do Oscara. Robert Shafran i David Kellman postanowili trzymać się razem i wspierać. W 2018 roku mieli 57 lat i wspólnie obejrzeli film podsumowujący ich życie. Po jego publikacji dostali nawet wiele listów od naukowców twierdzących, że to, co im się przydarzyło, jest absolutnie haniebne i że daje złe imię badaniom naukowym na całym świecie. Początkowo bracia obawiali się także, że dla twórców filmu i dla wszystkich tych osób, które zapraszały ich na sesje zdjęciowe i wywiady, to był tylko temat na tanią sensację i sposób na łatwe zrobienie pieniędzy na szokującej historyjce. Jednak po tym, gdy film został opublikowany, uznali, że warto było wziąć udział w tym przedsięwzięciu choćby dlatego, żeby świat dowiedział się o tym, co przydarzyło się im i wielu innym bliźniakom. Pod wpływem nacisku twórcy filmu, Tima Wardela, trojaczkom udostępniono nawet około 10 000 stron dokumentów związanych z badaniem, którego byli uczestnikami. Niestety, wśród nich nie było żadnych ważnych informacji, nie zawierały również żadnych wniosków. To do dziś pozostaje utajnione. Prawnik reprezentujący braci stwierdził nawet, że najprawdopodobniej wynik badań okazał się niejednoznaczny i przedsięwzięcie, które przyczyniło się do rozbicia dziesiątek rodzin, tak naprawdę było bez sensu. Nadal pytanie na to, czy ważniejszą rolę w rozwoju człowieka odgrywa wychowanie czy natura, pozostaje bez odpowiedzi. Odczucia widzów i krytyków po obejrzeniu dokumentu były mieszane. Oczywiście historia została przedstawiona w bardzo poetycki sposób i było wiele elementów przepełnionych optymizmem. Krytycy stwierdzili jednak, że mimo że ta historia staje w konkursach na równi z fikcyjnymi historiami, to właśnie ona wydaje się najmniej prawdopodobna. Nie można jednak zapominać, dlaczego doszło do tego rozdzielenia, że nie był to wynik przypadku, a kalkulowany zabieg, pod wieloma względami niemoralny. Pojawiły się nawet głosy, że lekarze zabawili się ludzkim życiem w imię nauki. Obecnie David i Robert podejmują działania w kierunku pociągnięcia osób i placówek odpowiedzialnych za eksperyment do odpowiedzialności. Reakcje po filmie dały im motywację do walki z systemem, który ich zawiódł. David pracuje jako agent ubezpieczeniowy i mieszka w New Jersey wraz z żoną i 2 dzieci. Dzięki powstałemu dokumentowi wiele innych osób, które również zostały adoptowane przez agencję Louise Wise, zaczęło zastanawiać się, czy oni również mogą mieć rodzeństwo. Tak było na przykład w przypadku Michelle Mordkow. Kobieta miała wtedy 54 lata i po obejrzeniu filmu postanowiła skorzystać z najbardziej powszechnie dostępnego źródła informacji na temat swoich bliskich, czyli ze strony internetowej, do której można wysłać swój materiał genetyczny i dostaje się informacji o swoim pochodzeniu i właśnie krewnych. I rzeczywiście, badania wykazały, że ma najbliższą krewną, siostrę bliźniaczkę imieniem Allison. Kobiety mogły nawiązać kontakt i już 3 tygodnie później spotkały się. Inną z osób uczestniczących w badaniu wbrew woli była Sharon Morello, która o tym, że ma siostrę bliźniaczkę, dowiedziała się w wieku 49 lat. Z dzieciństwa pamięta, że do około 12 roku życia w jej domu regularnie pojawiały się osoby, które przeprowadzały z nią wywiady, robiły jej zdjęcia, także nagrywały, jak jeździ na rowerze i ćwiczy balet. Rodzicom mówiono, że są to rutynowe wizyty, żeby sprawdzić stan dziecka i warunki, w jakich żyje po adopcji. Teraz wiadomo, że byli to naukowcy, którzy dokumentowali jej rozwój, który później był porównywany ze stanem jej siostry. I to jest już koniec dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że ten temat był dla Was równie interesujący jak dla mnie. Koniecznie dajcie mi znać, co o tym sądzicie, jak również co sądzicie o tym, że dokumenty na temat tego kontrowersyjnego eksperymentu będą tajne jeszcze przez 45 lat. Dajcie mi znać w komentarzach, jak również jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!